Tak wyglądają jeszcze surowe kabanosy. Przed chwilą wyszły z nadziewarki. A tak wyglądają po wyjściu z piekarnika. Jak widać, można wykonać takie kiełbaski w piekarniku i bez wędzenia. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie, trochę zachrypnięty, przepraszam, ale przyziębienia się zdarzają. Kiełbaski z piekarnika, kabanosy pieczone, cienkie kiełbaski pieczone. Można to nazwać na różne sposoby. Na pewno będzie to kiełbaska w jelicie baranim i będzie u mnie wykonana w piekarniku. Ale oczywiście jest to kiełbaska uniwersalna. Można ją zrobić na grillu, na patelni. Można ją także dać do wędzenia. No i tego wędzenia mi trochę szkoda, bo ja przecież nie mam problemów z dostępem do wędzarni, bo mam ich kilka. Ale wiem, że niektórzy z Was takiej możliwości nie mają, więc aromat wędzenia można sobie do tej kiełbaski wprowadzić, czy chociażby używając dymu w płynie, bo jest taki produkt dostępny i można go stosować na różnego rodzaju wędliny po to, żeby im cechy wędlin wędzonych nadać, albo, tak jak ja w tym przypadku, dodałem do składu paprykę wędzoną i słodką i ostrą. Skoro już jesteśmy przy składzie, więc co ja tutaj mam? Oczywiście jelita baranie przygotowane. Składnik jest tylko jeden. Karkówka, bo kiełbasa na gorąco, kiełbasa pieczona. Karkówka znakomicie się jako taki składnik sprawdza do tego, bo jest i trochę tłuszczyku i to mięsko poddane takiej troszeczkę wyższej temperaturze dobrze się sprawuje i dobrze smakuje. Ja to będę obrabiał w temperaturze 120 stopni mojego piekarnika. To musicie też sprawdzić, bo mój piekarnik jest starego typu i histerezę ma dość sporą. Skoro poniżej 130 stopni, więc można używać tutaj także soli peklującej, bądź mieszaniny soli peklującej i soli zwykłej. Ja dzisiaj używam samą sól zwykłą, więc różowego kolorku miał nie będę. Może trochę czerwieni z papryki w kiełbasce pozostanie. Mam 50 gramów soli zwykłej, mam 2 czubate łyżeczki ostrej papryki wędzonej, 2 czubate łyżeczki słodkiej papryki wędzonej. Do podkręcenia jeszcze pikantności mam łyżeczkę pieprzu, w tym przypadku białego, ale to nie ma znaczenia, i łyżeczkę chili. Żeby wprowadzić jeszcze takie aromaty warzywno-ziołowe, to mam jeszcze łyżeczkę przyprawy do grilla. Obojętnie, jaką tam macie przyprawę do grilla, jaką najbardziej lubicie, to możecie dodać. Jeżeli nie macie takiej przyprawy, może to być na przykład dodanie trochę tymianku. To są składniki. Wszystko zmielę na oczko 8 mm, wymieszam z przyprawami. Po wymieszaniu od razu będę pakował w jelita baranie. Następnie lekko to podsuszę i poddam obróbce termicznej. Także za kilka godzin będę miał gotowe, gorące kiełbaski na dzisiejszą obiadokolację, można tak powiedzieć. Zaczynam. Zobaczcie, jakie to proste. I nie potrzeba wędzarni, żeby zrobić sobie fajne, pyszne, pikantne kiełbaski. Na razie. Karkówkę rozdrabniam na takie kawałki, które będą pasowały do gardzieli maszynki. Wszystko zostaje zmielone na sitko 8 mm. Dodaję wspomniane przyprawy i mieszam. Farsz jest trochę gęsty, więc dodaję pół szklanki wody i od razu łatwiej mieszać.
Po wymieszaniu ładuję nadziewarkę. Przygotowałem sobie małą, 2,5 kg, więc będę ją napełniał na 2 razy, ale ta nadziewarka jest świetna do kabanosów. Uroczysta chwila. Tak powstają kabanosy. Trzeba zachować ostrożność, bo osłonki baranie są delikatne. Oto uzysk dzisiejszego dnia. Rozkładam kiełbaski na ruszcie piekarnika i staram się zmieścić jak najwięcej, jednocześnie rozłożyć je tak, by się nie stykały. Ruszt mam jeden, więc zrobię to na 2 razy. I to dobrze, bo pierwsza partia trafi od razu na stół, a druga po jakimś czasie. Ostatnie poprawki i do piekarnika. Najpierw ustawiam 50 stopni i termoobieg oraz zostawiam lekko niedomknięty piekarnik, żeby osuszyć kiełbaski. Po około 30 minutach ustawiam 120 stopni i wbijam termometr w jedną kiełbaskę. Teraz jest w kabanosach 36 stopni. Docelowa temperatura dla pierwszej partii to 75, a dla drugiej 85, ponieważ nie wiem, czy od razu cała będzie zjedzona. Oto gorące kabanosy. Trzeba spróbować przed podaniem na stół. Jak widać, to nie jest trudne. Gorące, ledwo co mogę w ręku trzymać. Bardzo dobre w smaku. Ła, za gorące. Jest tu subtelna nutka dymu ze względu na dodanie papryki słodkiej i papryki ostrej w wersji wędzonej. Kolorek nie różowy zdecydowanie, ale to jest sól zwykła sama, żadnej soli peklującej. Jeżeli cokolwiek zostało tutaj z takich odcieni, to właśnie dzięki dodanym paprykom. Kiełbaska jest pikantna, jak dla mnie nawet dość pikantna, no ale wiadomo, ja mam dość niską tolerancję na poziom zawartości papryk ostrych, czy chili, czy tym podobnych. Za dużo nie wytrzymam, ale z wiekiem mi się to zmienia. Z wiekiem coraz bardziej pikantne lubię. Bardzo dobre. To na stół. Drugie zaraz zakładam, wstawiam z powrotem i będzie kolejna porcja za jakiś czas. Ten czas w piekarniku potrzebny to jest około godziny, może trochę ponad godzinę, w zależności od tego, jaką tam temperaturę nastawicie, ale pyszna kiełbaska, smaczna, naprawdę pikantna i zrobiona w piekarniku. Kabanosy z piekarnika. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy Wam się to podoba i czy spróbujecie takie kabanoski zrobić. Na razie, hej, cześć!
A tak wyglądają te, co zostały do następnego dnia i są już lekko podsuszone. Kiełbaski z piekarnika, bez wędzenia. Chcesz więcej filmów o kabanosach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.